A którą to my mamy godzinę? 9 już. No zobaczcie jak ładnie. No może Wam opiszę ten rowerek dokładnie, z jakich komponentów go zrobiłem i ile mnie to wszystko kosztowało. Także ogólnie rower kupiłem za 60 funtów na tak zwanym karbucie. Tam ludzie w niedzielę handlują sobie jakimiś tam używanymi rzeczami. Jest to rowerek typu Kona, ma aluminiową ramę, bardzo leciutki, fajny, zwinny. Dla mnie trochę za mały, bo jestem wysoki chłop, 1,90 m. 26 cali koła, silnik, który do niego wsadziłem, jest to 1500 W w tylnym kole, silnik BLDC, bardzo dobry, chyba nawet jakiejś dobrej firmy. Kupiłem go od chłopaka za 70 funtów, ponieważ rozbił się na swoim rowerze. Szprychy, jakie użyłem do zaszprychowania tego koła, są to szprychy od motoru 3 mm. Bardzo prosta rzecz. Do silnika pasują bez problemu. Felgę trzeba było trochę rozwiercić. Skrzynkę zrobiłem sam z blachy 2 mm. Pospawałem go matem. Pomalowałem farbą w sprayu czarny mat. Jak widzicie, w środku jest sterownik, który obsługuje baterię 48 V. Sterownik jest wielonapięciowy od 40 do 80 V, 2000 W. Hamulce typu V, ponieważ one się dobrze sprawują, próbowałem już hamulce hydrauliczne, tarczowe i no te najlepiej hamują. Może z tego względu, że koło z przodu chyba jest nawet jakieś w miarę, nie wiem, firmowe, bo widzę, felga jest trochę szersza. No cały ten zawieszenie bardzo dobrze działa. Lampka z przodu kupiłem u kolegi w sklepie. Wspierajcie jak możecie swoich kolegów, którzy mają sklepy. Nie kupujcie gdzie indziej, kupujcie u Polaków. No dobrze, wywaliłem przerzutki, ponieważ nie są mi potrzebne. Sprawiają mi tylko problemy podczas przerzucania, ponieważ jakby nie było, silnik ma dużą moc, łańcuch może się wkręcić, wiecie, tutaj na górę, jak za wysoko pójdzie, albo na dół, i może stać się przy większych prędkościach krzywda i dla roweru, i dla mnie. Z przodu kupiłem taką małą zębatkę, widzicie, no bo nie ma potrzeby, żeby była inna, w razie czego, tak żeby tylko dojechać do celu, w razie jakby już naprawdę nie było prądu. Tutaj taki napinacz. Ten napinacz był kurczę drogi, 14 funtów kosztował. No dobrze, no macie tutaj 200 W, czyli Legar Drive, i normalnie tamte 1500 W, że dokładnie 2000, bo sterownik 2000 daje. Tu macie baterię, wyłącznik, no to światło. Bateria już trochę jest rozładowana, dlatego miga. Bateria jest zamontowana na holderze. Zaraz Wam odepnę ten holder. Jedną ręką jest ciężko. Bo widzicie, holder do Makity, do baterii Makity. Jeżeli macie Makitę i chcecie się pobawić bateriami, użyć je do czegoś, to kupujecie sobie taki uniwersalny holder i możecie, widzicie, używać baterii Makity. To akurat jest podróba Makity baterii, ale mi tutaj oryginalna niepotrzebna. Wiadomo, jedziecie gdzieś na jakąś większą wyprawę, bierzecie sobie z 5-6 baterii. Możecie podłączyć sobie do tego jeszcze swoje tam ładowarki do telefonów, bądź inne fajne rzeczy, na przykład jak idziecie na ryby, albo na grzyby, albo gdziekolwiek tam byście chcieli sobie iść. No nic, baterię podpinamy, tak jak powiedziałem, tutaj. Jakiś tam tani komputerek, tu mi pokazuje, ile bateria ma voltów. No nic, przejdziemy do baterii. Bateria w plecaku. Plecak zakupiłem za 7 funtów. Jest to plecak do laptopa. Widzicie, ma tutaj takie wyjście na kabelek. Także sprawuje się to fajnie. No, bateria waży około 4 kg, może więcej. Nawet nie sprawdzałem. Zaraz Wam otworzę. A wygląda dokładnie tak w środku. Jest to bateryjka 11P 13S. Ma około tam 30 A. Spisuje się dobrze. Baterię lutowałem, ponieważ kupiłem baterie z Ripaka, które były bardzo zjechane. Ktoś dremelem je tak zjechał, że jak próbowałem spawać, to robiły mi się dziurki, dlatego nalutowałem je i
polutowałem bezpiecznie. Możecie zobaczyć, jak to się lutuje na jednym z moich filmów. Tam sobie znajdźcie i zobaczcie, lutujecie w ten sposób, że dajecie jeden przewód główny po środku i łączycie cienkimi, także w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wyłączy Wam się tylko jedna sekcja. No i nic, no to by było na tyle. No wieje trochę sobie pojeździłem, ale dzisiaj kurczę zimno jest i tak przycupnąłem sobie w miejscu, w którym kiedyś mieszkałem. To jest taki cmentarz stary, tam macie mój rower. Teraz odwrócę kamerę. No i tak można sobie odpocząć wśród tych grobów. No powiem, fajnie jeździ. Zadowolony jestem z tego rowerka. Tylko muszę wymienić opony, bo te opony się na miasto nie nadają. Nie wiem, może wiecie coś, jakieś fajne opony bym sobie kupił. Nie jest źle. Wszystko się spisuje dobrze. Dla mnie jest trochę za mały. Będę sprzedawał ten rower, ale z baterią na bagażniku, albo baterię zamontuję sobie. Baterię zamontuję w tym trójkącie, a po prostu sterownik zamontuję gdzieś pod spodem. Nie wiem, co o tym myślicie, chyba że macie jakieś inne zdanie na ten temat, to mi powiedzcie. No nie, jeżeli macie jakieś pytania, to w komentarzach zadawajcie, ja Wam na wszystkie pytania odpowiem. Nie kupujcie rowerów w sklepach, róbcie je sami. Zawsze to mówię, większa radocha i naprawdę te rowerki mają moc, duszę, jeżdżą fajnie, zawiozą Was wszędzie, nie psują się, nie potrzeba żadnych serwisów, żadnego podłączenia komputerów do tych rowerów nie potrzeba. Pojedzie na każdej baterii. Sterownik obsłuży różne napięcia. Także no powiem Wam same superlatywy. A jak nie wiecie, jak zrobić taki rowerek, śledźcie mój kanał. Krok po kroku będę tłumaczył, będę budował coraz lepsze, bo muszę Wam powiedzieć, że zachorowałem na chorobę, która się nazywa watomania. Ten rower ma 1500 W, a ja już myślę o rowerku, który będzie miał 3000 W. Także już koniec. Popadłem na watomanię. Popadł na nią tak samo i mój kuzyn. Teraz ma akurat skutera, który ma około 7000 W i już myśli o jakimś ścigaczu, żeby przerobić. I no powiem, także uważajcie na tą chorobę, ale myślę, że to jest taka niegroźna choroba, także fajnie. Pozdrawiam wszystkich. Jest nas już dużo. Jeżeli macie pytania, jak powiedziałem, pytajcie, komentujcie. Nara. O, tu kiedyś będę leżał, albo nie, wolę, żeby mnie spalili. No nie wagi, nie. W Polsce.